Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kartageny. My się śpieszymy, zresztą widzicie, szybko idziemy. Idziemy dzisiaj zwiedzać miasto i jesteśmy umówieni na 9:30. Na 9:30? Tak. Ale powinniśmy być już tam 15 minut czasem, więc właśnie taka jest 16 po. Tak, więc mamy jeszcze z 15 minut, więc musimy się śpieszyć. Po drodze mijamy jakiś kościół, też jakiś chrzest chyba będzie, tak mi się wydaje. Ludzi, którzy tutaj naganiają na jakieś wycieczki cały czas jest sporo, ale patrzcie, chciałem wam pokazać tylko te konie. Piękne rzeźby. No z brązu to raczej chyba nie jest, bo to jakiś taki inny kolor. Trafiliśmy jeszcze na jakąś imprezę lokalną. Sporo Kolumbijczyków coś świętują. Też trafiliśmy na jakąś ulicę, patrzcie jak to wszystko ładnie wygląda, jak w Hiszpanii. Zobaczcie na ten plac, też jest piękny. Ładne balkony. Zobaczcie jeszcze na tą katedrę przede mną. Widać, że jest stary kamień, a my na spotkanie musimy iść gdzieś tutaj, jeszcze dalej. Jesteśmy już na miejscu, zazwyczaj te tury, bo dzisiaj idziemy na taki darmowy tour, Free City Tour to się nazywa. Tu widzicie tych w żółtych koszulkach, on ma z nazwy, że jest darmowy, a później dajecie ile chcecie. Sami sobie oceniacie, czy was to zaciekawiło, czy było ciekawie, czy gościu był dobry, czy pani dobrze to prowadziła. Także jest kilka czynników, które później jakby wpływają na to, jaka jest cena, ale u nas z założenia jest to około 10 000 peso. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie, ale tak, pierwsze założenie jest takie. Marika jeszcze bierze sobie arepas albo empanadas, nie wiem co tam Mari wybierze sobie. Z czym wzięłaś? Karne i huevo. Wołowina i jajko. Jajko. Nasza grupa już gotowa, a zaczynamy nasz Free Tour przy Muzeum Karaibów. Mamy już kilka ciekawych informacji, które też będziemy mogli sobie wykorzystać później, ale też dla własnej wiedzy i to taki tip od nas, jak lubicie takie rzeczy, takie darmowe tury, no to polecamy wam, jak przyjeżdżacie do jakiegoś miasta, pójść najpierw na taki tur, bo wtedy będziecie następnego dnia chodzić, sobie zwiedzać te miasto i powiedzieć: o, tu jest taka historia, o, to się wzięło stąd. Także warto, polecamy takie rzeczy robić. Co się dowiedzieliśmy fajnego? Tutaj są dwa mury. Powiedzmy, jeden jest blisko, drugi jest troszeczkę dalej i teraz jest chodnik, ale wcześniej była fosa i kolega nam powiedział, że popełnili błąd Hiszpanie, bo zbudowali pierwszy mur, a na murze postawili od razu dom, co łatwo było zaatakować, więc postanowili, żeby piraci nie atakowali tak łatwo tego miasta, no to zbudowali jeszcze jeden mur. I co ciekawe, ten mur też był zbudowany z korali. Spójrzcie na ten bastion teraz, na którym jesteśmy i zaraz wam pokażę tutaj mury. O, proszę bardzo, mury i tam jest chodnik i tutaj jest wyspa, tam jest jedna wyspa, tam jest kolejna wyspa. I wyobraźcie sobie, że Hiszpanie zbudowali takich bastionów 23 w całym tym mieście, na tych wszystkich tutaj wyspach, po to, żeby chronić tego miasta, a było kilka ataków przez Francuzów, przez Angolii, przez Holendrów, także kilka walk tutaj było stoczonych, a było czego bronić, bo popatrzcie, co tutaj sobie Hiszpanie zbudowali. To był tak ważny port i w tak ważnym miejscu strategicznym, że już ponoć po 10 latach, czyli w 1543 roku, odbyły się już pierwsze walki tutaj o to miasto. Jest tutaj też taka historia, no dzisiaj trochę zabawna, kiedyś też może dla Hiszpanów trochę była zabawna. I tutaj był jeden taki czarnoskóry mężczyzna, który znał 7 języków i on tłumaczył języki różnych państw afrykańskich, ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali. I on zmarł na chorobę i tutaj do was taka zagadka, na chorobę Samba, bo jak był stary, to on chodził i się trząsł. Jak myślicie, jak choroba ta się nazywa teraz? Widzicie tą manifestację? Tak, dzisiaj jest ten dzień, gdzie odbyły się ostatnie walki z Hiszpanami, ale nie tutaj, w Bogocie. I tego dnia jakby Hiszpanie już przestali rządzić tym krajem, wyjechali trochę później. Jesteśmy teraz na takim placu, gdzie tutaj w okolicy są doki, przypływały statki właśnie z zagranicy, albo z niewolnikami, albo jacyś kupcy, biznesmeni. I jak przyjeżdżali, to musieli wchodzić tymi wejściami i wtedy musieli płacić albo podatek, albo właśnie zakuci niewolnicy tutaj przyjeżdżali i też wypalano im od razu stempel na klacie. Pewnie coś takiego jak krowom teraz wypalają jakiś znak własności. No i też tutaj w samym tym centrum postawiono sobie taki budynek, który w ogóle tutaj nie pasuje do reszty budynków, no ale on już jest i przez to, że Kartagena należy do Światowego Dziedzictwa UNESCO, nawet tego budynku nie można rozebrać i postawić, powiedzmy, replikę jakiegoś hiszpańskiego budynku. Teraz taka ciekawostka, w sumie fajna, dowiedzieliśmy się, że balkony, które są drewniane, to są jeszcze za czasów Hiszpanów, którzy tutaj byli, którzy to wszystko budowali.
A znowu już takie murowane balkony, no to już po czasach kolonialnych, po 1811 roku budowano. Ja ostatnio jestem zafascynowana kawiarniami. To jest podobno jedna z lepszych tutaj kawiarni. Pod względem wnętrza oczywiście. Ale ceny też powalają. Za cappuccino trzeba już zapłacić prawie 2 razy więcej niż w innych miejscach. Tak samo za espresso 8,50, a w innych już 5, 4, w zależności. Nawet 3 widziałam. Teraz widzę, że idziemy do jakiegoś parku, trochę cienia, złapiemy chłodu. Muzykę na żywo to tutaj możecie usłyszeć w każdym parku. Tutaj teraz jest zrobiony park, ale ten park wcześniej nie był parkiem, tylko to było miejsce, ten budynek, tam przywożono ludzi i to był taki sąd bez sądu. Zabijano tutaj ludzi, których uważano na przykład kobiety za wiedźmy, tak? I też tam kolega tutaj powiedział, że jeżeli uznawano ją za wiedźmę i przychodzono, ważono ją i ona ważyła poniżej 60 kg, to już był powód, żeby można było ją zabić, bo ona mogła być wiedźmą. Tutaj jest piękna katedra, zobaczcie, ale co ciekawe, tutaj jest zegar słoneczny, widzicie, ale daje tylko czas od października do kwietnia. Teraz tego nie widać, słońce też nawet jeszcze nie pada, nawet na tą szpilę, co tutaj jest, widzicie? Zaraz wam pokażę. Patrzcie, o, bo tutaj jest szpila, a słońca nawet jeszcze nie widać. Tego w Kartagenie się nie spodziewałem. Poznajecie tego papieża? No z twarzy nie jest jakoś mocno podobny, ale pewnie większość z was będzie go kojarzyła. A te drzwi były zrobione dla niewolników, ludzi z Afryki, żeby skłonić ich przy wejściu do kłaniania się. No właśnie, te wszystkie te duże były dla wszystkich innych. Wychodzimy z tego placu, tutaj jest piękny zegar, wieża zegarowa, tutaj są mury i wyobraźcie sobie, że kiedyś tu była woda, to wyspa się kończyła tutaj, to jest wszystko nadbudowane. Tego budynku ponoć też nie było, tamtego budynku też nie, oni po prostu sobie tutaj to zbudowali, a wcześniej to była woda. Wróciliśmy teraz na naszą dzielnicę, no i ta dzielnica jest zupełnie inna, no tutaj jest artystyczna dzielnica, a tam jest taka historyczna. Doszliśmy do miejsca, w którym wczoraj kupowaliśmy arepę właśnie z tamtej strony i pan jak tutaj opowiadał, mówię, z czymś mi się kojarzy ten kościół, mówi, że dużo ludzi tutaj wieczorami i tak dalej, a ja do Marcina, Marcin, coś mi się to kojarzy, a Marcin mówi, no tu kupowaliśmy, a to miejsce w ciągu dnia całkowicie inaczej wygląda. Ale to dobre miejsce wybraliśmy do mieszkania, bo nawet tutaj są te darmowe tury, bo to jest naprawdę fajna dzielnica. Darmowa wycieczka rowerowa, a zobaczcie, w kościele zrobiona jakaś kawiarnia, knajpeczka. Podobno na tych ulicach za czasów Pabla, wiecie jakiego Pabla? Escobara, no to tutaj w tych chatach było szykowane właśnie takie bojówki, trochę pakowani tych przypraw wszystkich, także wszystko co tutaj się działo związane z Pablem, z tymi czasami, no to właśnie było na takich ulicach, a tu widać coraz więcej ludzi. My tutaj skończyliśmy nasz tour, tam gdzie jest kolumbijska flaga i tam jeszcze grupa stoi, a dosłownie ulicę następną jest nasz hotel, więc idziemy chwilę się zrelaksować, bo jest gorąco, musimy odsapnąć. I jak Ci się podobało, Mari? Świetnie, naprawdę świetny przewodnik, bardzo dobrze mówił po angielsku, wszystko tak, no dokładnie tłumaczył, odpowiadał na pytania, polecajki jakieś dawał, naprawdę jestem zadowolona. Żarciki rzucał. Tak. Także tak przyjemnie się szło, nie było takiej nudy, bo czasami jest tak, że co on tam gada. Tak, to było takie dużo informacji, ale takich praktycznych, ważnych informacji, nie jakieś zasypanie wieloma datami i tak dalej, tylko po prostu takie wszystko skoncentrowane, żeby zaciekawić i to co najważniejsze, żeby się dowiedzieć. Także, no jak ktoś będzie, to naprawdę polecam. Chłopak nazywa się Gus. Tak, a we mnie zaszczepił coś takiego, że chcę jeszcze trochę więcej informacji, więc będę musiał sobie sam poczytać trochę o tej części Kolumbii i też o tym, o Hiszpanach. I też jedna jeszcze ciekawostka na koniec, co mnie też zaciekawiło. Kolumbijczycy brali udział w niewolnictwie i tego też nawet nie wiedziałem, bo niepodległość odzyskali w 1811, a znieśli niewolnictwo dopiero w 1851 i to też nie dla wszystkich. Dzieci, które się urodziły po tym roku, nie były już niewolnikami, a ludzie, którzy byli niewolnikami, musieli być jeszcze niewolnikami do 80 roku życia. A więc Kolumbia jakby po części brała w tym udział. I wiadomo, jak przejęli władzę po Hiszpanach, no to też tutaj ludzie z pieniędzmi byli i oni też tym rządzili.
No trochę to też taka nieciekawa historia moim zdaniem, że jakby od razu po Dniu Niepodległości oni jakby nie dali im wolności, tylko jeszcze korzystali z tego, no bo wiadomo, ludzie tam pracowali za jedzenie i za picie. Podobno mieli jakieś podpisane pakty, ale mimo wszystko, skoro władza się zmieniła, wszystko się zmieniło, to dlaczego nadal jeszcze tych ludzi trzymali? No. Niby z dnia na dzień, żeby nie stracili właśnie tych biznesów, które tam były, żeby miał kto tam pracować, ale to naprawdę No taka słabo. strona trochę słaba. I moim zdaniem jest, jakby dzisiejsze czasy są zupełnie inne, ale też jakby wtedy było niewolnictwo i ludzie pracowali za jedzenie. Teraz też mamy jakieś takie ekonomiczne niewolnictwo i nie ma czegoś takiego, że nie możesz pracować. Musisz pracować za jakieś tam pieniądze, które wydajesz za jedzenie. Ale to jest grubszy temat, na pewno nie na YouTube i nie na teraz. Także tak, my idziemy do naszego apartamentu. Y si tú me quieres, ven pa' aquí te atreves. Dame esto lento, quiero sentir tu cuerpo. Volamos juntos, cuando estamos juntos. Pa' que mi amor hacemos el amor, el mundo se paró. Solo esta pasión. Mira, me siento el calor de tu mira. Cuando estás acá estoy tranquila y no me importa nada. Fuego, yo siento contigo un fuego. Było chwilę relaksu, teraz wychodzimy na miasto. Mamy jeszcze w planie jeden punkt dzisiaj, fajny punkt, ale byliśmy zdecydowani, że tam pójdziemy dzisiaj, ale przez to, że pogoda się trochę zmieniła, nie ma tego słońca, no to nie wiemy, czy nie przełożymy to na następny dzień, bo fajnie by tam było, jakby słońce było i to jest fajny punkt też na zachód słońca, bo jest wyżej nad miastem i są fajne widoki, więc będziemy tą pogodę obserwować teraz. Mamy jeszcze z jakieś 4 godziny do zachodu słońca, więc tak będziemy sobie tutaj celować, będziemy się kręcić tutaj w okolicy, więc podejmiemy decyzję później, a teraz idziemy coś zjeść, bo w sumie już jest pora obiadowa. Extrañas mis caricias y cuando te Marika chce sobie kupić taką opaskę, ale cała czerwona tak mniej ci pasuje, Mari. Lepiej by było jakby to było żółte, a to na przykład czerwone. O, w takim kolumbijskim stylu. Panie tutaj, o, proszę bardzo, w lokalnych strojach. Mam dla was tipa, jak będziecie w Cartagenie i chcecie zjeść tani obiad za 15 000, czyli 13,50. Tutaj macie nazwę tej restauracji. Wpiszecie sobie, znajdziecie i mówię wam, bardzo dobrze karmią. Wczoraj tutaj jadłem. Kawałek dalej, kolejny tip, patrzcie. Restauracja Vive, jak sobie wpiszecie w Google, też pewnie znajdziecie. I tutaj mają nawet za niecałe 14. Tak się nazywa ta restauracja. Widzicie tutaj? Vive, dobra cena za zupę i drugie danie. Mieliśmy iść w inne miejsce, ale nas tutaj zachęciła cena i też wygląd tej restauracji, także szukamy stolika i siadamy. Są już nasze dania, to jest moja zupa żeberkowa. Tu jest drugie danie, frytki, ryż kokosowy, gulasz, juka, soczewica i sałatka, a Marika dzisiaj poszła w rybę. Dodatki Marika ma takie same i zupę. Smacznego. Jedzenie bardzo dobre, restauracja też fajna, no i ceny wyśmienite. Co się okazało, że za moją rybę zapłaciłam niecałe 15 000, a nie 17 jak myśleliśmy. Także wyszło, że Marcina i moje danie były w tej samej cenie. Czyli za 2 obiady zapłaciliśmy niecałe 30 000 peso, to jest jakieś 27 zł. A ile w Polsce taka ryba? O, nad morzem myślę, że z 50 zł za rybę. Jak nie lepiej. A tu jeszcze było drugie danie i zupa. I napój. I napój. Ostatnio pokazywałem wam te mury i te śmieci tutaj, ale patrzcie, co tam siedzi na tym kołku. Nie jeden, tylko 2 wyhaczyłam. Widzicie? Kto to widzi? Jakie jaszczury? Dobry kamuflaż mają. Tu jest most, a tutaj zobaczcie, mieszkają bezdomni, swoje ciuchy suszą. Pogoda nam się lekko poprawiła i dzisiaj idziemy zwiedzać ten przepiękny, wielki fort. Ogromny jest ten fort i jako ciekawostka na początek powiem wam, że budowano go około 200 lat. Bilety już kupione, pani już tutaj wiedziała. O, proszę bardzo, tak połączone, tam są kasy. Szybko, ja pani mówi, tam proszę iść, a tutaj już pani mówi moje imię. Pani coś tu jeszcze chyba przewodnika, czy coś można? Zapłaciliśmy 31 000 od osoby i można sobie domówić jeszcze tutaj za 130 000 przewodnika. Wycieczka trwa z przewodnikiem 45 minut do godziny. No, dla nas to trochę dużo, więc idziemy sami eksplorować. I my też pewnie posiedzimy trochę dłużej niż ten przewodnik by nam tutaj, no może nie pozwolił, ale został z nami tylko 45 minut. Jesteśmy już przy tych murach i powiem wam, że robią wrażenie. Od razu tutaj dodam, że budowa tego nie trwała 200 lat non-stop, tylko oni rozbudowywali ten fort częściowo, po kolei. Różne dzieje miał ten fort. Na początku był mały fort, a później robili coraz większy, ale i tak nigdy on nie był zdobyty. Miasto było 2 razy splądrowane, ale ten fort sam sobie nigdy. Teraz jak się przyjrzycie, to widzicie mury dookoła tego starego miasta, tam gdzie my teraz mieszkamy. I na całej długości są te mury jeszcze zachowane. Widzicie? O, tam jest
bazylika, stary kościół i te mury cały czas dalej idą, widzicie? To ciekawe, co teraz wyczytaliśmy. Patrzcie, tutaj jest takie wcięcie duże i teraz jest ten most na stałe, ale wcześniej te mosty były, powiedzmy, takie zwodzone mosty. Jak sobie coś takiego wyobrażacie w zamkach było, to nawet jak już zdobyto tutaj kawałek tego fortu, tutaj doszli dotąd, no to zabierali ten most tutaj stąd i tutaj jest jakaś odległość, powiedzmy, między tym a tym 5 metrów, no to więc oni zanim wymyślili, jak oni pokonają te 5 metrów i tutaj spad jest z 10 metrów, no to można było ich już zabijać dużo więcej i no takie dodatkowe zabezpieczenie. Już nie mieli jak tutaj przejść w ogóle. Tak, tutaj jest kolejne, to samo, patrzcie. Tutaj zjazd, no ciężko było, te dziury są tutaj porobione, ale można by było pewnie ich jakoś zabijać, ciężko to przejść. No ładnie to sobie Hiszpanie wymyślili, patrzcie jaki tutaj jest spad. Dobra, idziemy dalej czytać w sumie te tablice i ogólnie jeszcze sprawdzamy informacje w necie, jak to wyglądało. W tej fortecy też są jakieś tunele pod ziemią, raczej w środku tej fortecy, ale tam poszła jakaś spora grupa, więc my na razie nie będziemy się pchać. Pójdziemy sobie na górę zobaczyć. Celność takiego dzieła była 300 do 600 metrów mniej więcej, ale zasięg miało nawet do 2 kilometrów. Tak się zastanawiam, jak oni tutaj celowali. Pewnie tak, widział tutaj statek. Dobra, ładowali proch, podpalali, kula w środek. Pół! Jak za blisko? Jak statek był daleko, kula za blisko spadła, to czekali aż podpłynął trochę i następny strzał. Jakby dla mnie tamte czasy, jak oni walczyli, ile ludzi tutaj było, jakieś ciężko to zrozumieć, jakby nie mogę sobie do końca tego wyobrazić. W 1741 roku Brytyjczycy próbowali zdobyć ten fort i wyobraźcie sobie, że tutaj przypłynęło 186 brytyjskich okrętów, a na pokładzie było około 27 000 żołnierzy, a tego fortu broniło lekko ponad 3000 tylko i walki trwały przez 2 miesiące. I wyobraźcie sobie, że Hiszpanie wygrali. Anglicy odpłynęli. Porażka. Te stopnie też wysokie. Nie wiem dla kogo, dla jakichś wielkoludów chyba porobione. No, dla Hiszpanów. Zobacz, o Jezu. Uważaj, uważaj. No patrzcie, ja to muszę tutaj powoli, no. Marcin to ma długie nogi, to lepiej mu to idzie, ale mimo wszystko, no nie są to takie zwykłe, tradycyjne schodki. Tutaj są te tunele podziemia, widzę, że ktoś wychodzi, więc my spróbujemy teraz wejść tam. Czuję, że gorąco. Tak, podobno też jakoś wymyślone to ładnie. O, ciemno się zaczyna robić. A podobno tak zrobione, zresztą już słychać, że jak już ktoś tutaj wchodził, no to echo tak się niosło, że oni wiedzieli, skąd jest ten głos i jak coś, no to wiedzieli, gdzie atakować. Hiszpanie oczywiście, tych, co tutaj próbowali to zdobyć. Tak wyglądają te tunele. Zdecydowanie są wyższe i szersze niż te w Wietnamie. Jak ktoś był w Wietnamie albo się interesował, to wiecie, jakie tam były tunele. I wyobraźcie sobie, że jesteście atakującymi i jesteście w tych tunelach. Tu są takie pomieszczenia w jedną, w drugą stronę i nie wiecie, gdzie iść, a tutaj na przykład żołnierze gdzieś się chowają, bo ktoś to tutaj, no właśnie, taki żołnierz. Bo oni na przykład, ktoś to tutaj był i jakby miał tutaj służbę wartę i jakby cały czas był w tym wojsku, no to znał te tunele na pamięć. No właśnie. No widzę, Marika, jakbyś była w tamtej epoce. Podobno nie żyje się raz. No, to wie. No właśnie, może byłaś jakimś żołnierzem. Sprawnie jak żołnierz chodziłam w liceum na takie zajęcia i nawet byłam na zawodach. Także tak, rzucałam granatem. Tutaj schody też dla wielkoludów. Wyszliśmy tutaj z powrotem na górę i teraz idziemy, tutaj jest góra, ale jeszcze na górę nie. W sumie może na górę jeszcze nie wiemy, w sumie pójdziemy w te drzwi, też w sumie nie wiemy, co nas tam czeka, czy też jakieś tunele, czy już wyjście tam na górny poziom. No to wchodzimy teraz w te drzwi. Widziałem, że ktoś tutaj wyszedł, więc albo można wejść z innej strony i tu wyjść, albo idzie się gdzieś do końca i się wraca. No to tutaj już grubsza sprawa, nie tylko jakiś jeden. Patrzcie, te tunele schodzą w dół i jest kilka... O, tutaj nie wiem, czy coś nie jest zamurowane już, po prostu żeby nie włazić, ale tak to... W dół, o kurczę. To tak stromo. I to tak stromo, więc jak ktoś tutaj wchodził, no to mógł się zgubić, jak nie znał tych tuneli. O kurde, ale robi się gorąco teraz. No, duszno. A gdzie byś pójdzie? A my gdzieś tam wyjdziemy dołem pewnie. A dlatego ci ludzie tak wychodzili ze stresu i pytali, Tak. wyjście. A ja wiem, gdzie my wyjdziemy, bo tak, tam było jedno wyjście, a w sumie my jakby minęliśmy to. Ale numer. Ale to sobie Hiszpanie wymyślili. Patrzcie, porobione takie tunele. Tu zawsze mógł ktoś stać albo coś tam. Labirynt, no. Albo chować jakieś bronie, może jakieś stanowiska tutaj mieli, albo zawsze tutaj jakiś żołnierz stał. Ludzie z tej strony. Nie no, powiem wam, piękna sprawa. Nie jest to taki system jak w Wietnamie, jak wam wspomniałem, ale coś takiego sobie wymyśliłem. Aha,
Tutaj powietrze... A, tutaj nie da rady! Koniec! A, widzicie, tutaj ktoś tutaj dochodził i można było ich zabijać. Ale numer, nie ma wyjścia, dziewczyny też się zgubiły, widzicie, zabite. Tutaj jest wyjście na drugą stronę tego fortu, ale my jeszcze nie wychodzimy, idziemy... A, tutaj po prostu jest wyjście teraz, okej. No zaraz zobaczymy, gdzie wyjdziemy, bo to taka niespodzianka. Jednym Hiszpanom zepsułem niespodziankę, powiedziałem, że tam nie ma wyjścia. Polonia, si. Tymi tunelami wyszliśmy gdzieś do góry. Częściowo się wydawało, że idziemy w dół, częściowo w górę, ale teraz na pewno jesteśmy jeszcze wyżej. Piękny widok już na miasto, tutaj powiewająca duża flaga Kolumbii. No i tam jest te centrum historico, tam gdzie my mieszkamy. To są cały czas te mury. Zobaczcie, tutaj przyszła na górę specjalna jednostka policji. Nagrywają też jakieś filmy i ta jednostka zajmuje się haraczami, wymuszeniami i porwaniami. Specjalna. Zresztą widać, nawet oni inaczej są poubierani. Ten tutaj to jest normalny policjant, a ci to są właśnie ci specjalni. Teraz jesteśmy na górze, a w tych tunelach chodziliśmy właśnie tutaj w środku, gdzieś tam. Ten fort jest podzielony jakby na takie dwie części, na takie dwa bastiony. No pewnie go tak też budowano, że najpierw jedną część, później drugą. Tutaj możecie zobaczyć tą drugą część, której my jeszcze nie zwiedzaliśmy. Tutaj zresztą widzicie też mury są, więc to pewnie była jedna część, a my jesteśmy właśnie po tej części, ale my już skończyliśmy tutaj tą część. Marice sukienkę podbiewa, bo nieźle wieje. Skończyliśmy pierwszą część i jakby idziemy do tego drugiego fortu. To jest jeden fort, ale jakby są dwie części. Zwróćcie uwagę na te mury, jakie są grube. Tutaj to widać i tam dalej też, zobaczcie. Tutaj jest brama i przejście jakby do tego drugiego fortu. Tu jest zrobiony jakby taki most lekko łączony. Można to tak nazwać, wiecie, wyobrażajcie to sobie, bo to nie jest jako most, po prostu to jest cała budowla, ale tak, tutaj wchodzimy. Zresztą widzicie, tutaj już wam pokazywałem, to są te drugie mury. I tutaj dobrze widać zachowane, tutaj żołnierze stawali, proszę bardzo, i jak trzeba było, no to strzelali tam w tamtą stronę, a tutaj można było ustawiać armaty. I stąd strzelano z armat. To wszystko tak pomyślane, w tamtych latach nieźle o tym kombinowano i tutaj jeszcze jest takie miejsce, ciekawe czy tutaj na siki to jest, że można było jeszcze obserwować, jak ktoś atakował, to tutaj widać trochę, widzicie, no nie za dużo, ale gdzieś tam zawsze można było wyczaić, gdzie są jednostki wroga. Z drugiej strony widać, jakie te mury są ogromne. Tutaj widzicie Marikę, a patrzcie. No wejść tutaj po tych murach i atakować, jak ktoś tutaj stoi ze smołą albo nie wiem z czym strzela. No wiecie, grałem trochę w grę Twierdzę, kto grał, kto zna, no to wie, o czym ja mówię. Tutaj na tej górce jest klasztor, na który też się wybierzemy i to jest najwyższy punkt w Kartagenie. A tutaj, patrzcie, lotnisko jest za tą górką, więc też fajne widoki będziemy mieli, jak będą samoloty lądowały albo startowały. Tutaj jest jeszcze jedno wejście, nie ma żadnej tablicy, ale zaraz wyczaję. Aha, tutaj jest wejście i można wejść tam już do środka tej twierdzy, na górę, ale my jeszcze nie idziemy tam, my jeszcze wyjdziemy sobie tutaj dookoła. Pewnie większość z was wie, co to znaczy rooftop. Tak, można tam sobie pójść na przykład wieczorem, wypić jakiegoś drinka, ale ten rooftop jest inny, patrzcie. Chłopaki grają w gałę na dachu, boisko zrobione, osiadkowane, żeby piła nie wylatywała. Nawet nie jedno, tam jest jedno, tutaj jest drugie, tam jest jeszcze jakaś hala, więc też może jakieś uprawiają sporty różne, no ciekawie. Myśleliśmy, że uda nam się wejść tym wejściem, że my nie jak Brytyjczycy nie będziemy musieli forsować, tylko wejdziemy już sobie po schodach, a jednak musimy chyba iść znowu dookoła tamtym wejściem. Wchodzimy już po schodach i to będzie najwyższy punkt, ostatnie miejsce takie do zdobycia. Też jak wygląda to jak ściana kościoła, też jest jakiś dzwon. Nie wiem, czy to oryginalnie, może oryginalnie. I zaraz zobaczę tutaj na końcu, jaki jest widok na Miacho, na całe. No pięknie, jeszcze słońce nam tutaj już schodzi coraz niżej. Mam nadzieję, że jakieś kolory będzie ładne widać stąd. Brytyjczycy płyną. Chowaj się kto może! No i tego się nie spodziewaliśmy, aczkolwiek to jest bardzo popularne, że na koniec jest zawsze jakiś sklep. Tutaj są kolczyki, naszyjniki, jakieś takie właśnie w stylu starym inkaskim. Tutaj też możecie coś kupić, nie wiem czy to złoto, ale ceny też są nieźle wywalone. Na przykład coś takiego kosztuje około 9000 złotych. I to już jest ostatnie miejsce tutaj w tym forcie, które możemy zobaczyć, zwiedzić i też tutaj są te, nie wiem, no te drewniane rzeczy to na pewno są repliki, te armaty podejrzewam, że są oryginalne, ale patrzcie jak to wygląda. Nie wiem z czego to było, z brązu zrobione, nie wiem jaki to metal mógł być, ale dobra, idziemy jeszcze zobaczyć tutaj jaki jest widok właśnie dla takiej armaty. O, nawet jest. Proszę bardzo, znaczek. No tutaj jest miasto akurat, nie na morze. Tutaj zobaczcie mniejsze armaty, pewnie o mniejszym zasięgu. A tutaj jeszcze mniejsza. Ta jest najmniejsza, jaką dzisiaj widzieliśmy.
ta wygląda na najlepszą. Jakaś replika, czy to oryginał? Myślę, że też oryginał, ale bardzo dobrze zachowana. Można zobaczyć, jak ona wyglądała. I też najdłuższa z tego, co kojarzę, i tutaj właśnie wycelowana już w morze. Jak statki tutaj brytyjskie albo piraci wpływali, no to oni mogli strzelać. Jack Sparrow. Schodzimy już stąd tym tunelem, który wam pokazywałem wcześniej. A, nie jest źle, tutaj nie jest aż tak ciemno. I tam zaraz będzie widać to wyjście, które wam pokazywałem z tamtej strony. O, tam ludzie też się czają. Tak, można iść tędy, proszę bardzo. Jesteśmy już na dole, proszę bardzo. O, tutaj byliśmy wcześniej. Na koniec jeszcze będzie grana toaleta i zobaczcie, nawet tutaj w tych tunelach wymyślili sobie, że zrobią toalety. 2 godziny 20 minut nam to zajęło. Marika się trochę już tutaj zmęczyła. Ja zresztą też po całym dniu. Ale jeszcze, żeby ten dzień zakończyć, jakoś mamy niecałą godzinę do zachodu słońca. I musimy przejść jeszcze 30 minut w ogóle na drugą wyspę i tam na koniec tej wyspy już od strony Morza Karaibskiego, żeby zobaczyć ten zachód słońca. Choć dzisiaj nie wiem, czy obstawiasz, Marii, czy będzie ten zachód słońca? No właśnie, może być kiepsko i właśnie to już drugi dzień, jak tutaj jesteśmy i tego zachodu nie ma w ogóle jakichś takich... Wczoraj nawet popadało chwilę, ale znaleźliśmy knajpkę z widokiem. No i idziemy tam zobaczyć właśnie zachód słońca, niby będzie spektakularny widok stamtąd tak czy siak. W tym miejscu jest ten fort, a tutaj jak jeszcze chcecie, jesteście zainteresowani, jest Muzeum Czekolady i tutaj można się napić czekolady, piwa czekoladowego, kupić sobie czekoladki. Patrzcie, tak to wygląda. Kupujecie bilet, wchodzicie i oglądacie, jak to wygląda. Jesteśmy już w centrum Historico i patrzcie tutaj, jakie te balkony. Pamiętacie? Drewno to kto? Kto to budował? No właśnie, Hiszpanie. Teraz musimy przejść przez Stare Miasto tak wzdłuż i wyjść na drugą stronę, a tutaj wygląda mi to na jakąś meksykańską knajpę, bo w Meksyku przecież takie kościotrupy są popularne i zaraz zobaczymy, czy ja się tutaj mylę. La Chula. To jakieś, no mi się wydaje, że to meksykańska restauracja. Mexicano? Mexicano? Restaurante? A, widzicie? Colombiano también. Pani mnie zrozumiała. Można i tak, jak w Krakowie, pozwiedzać Stare Miasto. Gracias. Wychodzimy na kolejny plac. Z tego, co kojarzę, to Santo Domingo. Patrzcie, tu jest kolejny kościół. Też bardzo ładny. Taki kolor pomarańczowy. O, też jest jakiś posąg tutaj rozebrany. Pośladki widać. No taki plac, tutaj jakaś restauracja, kawiarnia na środku. Wychodzimy na drugą stronę i patrzcie, widzicie tutaj? Tutaj też są mury. Te mury są dookoła miasta. Wchodzimy na mury. Mury takie, które zaraz wam pokażę. Dobra, jeszcze spora górka. Musimy wejść na górę i pewnie powinno już tutaj być widać Morze Karaibskie. O, już myślałem, że będzie widać z poziomu tutaj morze, ale jeszcze nie. Jeszcze tutaj widzę mury obronne i trzeba gdzieś tutaj zajrzeć. Dobra, podejdę bliżej. Ale do morza tu jeszcze kawałek jest, bo tam jest jeszcze jedna droga z tamtej strony. Patrzcie, to jeszcze dalej można pójść. Morze Karaibskie, proszę bardzo. A z zachodu to raczej dzisiaj nic. Odważylibyście się zdobywać te mury? Tutaj z żołnierzami, wyobraźcie sobie, z jakimiś działkami. I zrobiło nam się pięknie, słońce już zaszło za chmury. Marcin jeszcze dronuje. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mi się udało uchwycić ostatnie ujęcia zachodzącego słońca. Także jednak dzisiaj nam pogoda sprzyjała. Nie zapowiadało się, a zrobiło nam się ładnie, piękne kolory. Jeszcze tutaj, zobaczcie, wychodzą takie czerwone, pomarańczowe. My idziemy dalej po tych murach się przejść. I na środku murów, chciałem powiedzieć, nie ma dział. Są działa dekoracja, ale też jest kawiarnia. Można coś zjeść, można się napić z drinka, można się napić kawy. No właśnie z widokiem na zachód słońca. Wieczorami tutaj jest jeszcze lepszy klimat. Lampy się pozapalały, wszystkie takie same. O, zobaczcie. Jest i koń. Te balkony są piękne, oświetlone właśnie od dołu. I doszliśmy też na fajny plac. Dzisiaj rano byliśmy na tym free tourze, też na tym placu. Pani mnie tutaj zaczepia, ta wieża z zegarem teraz wygląda tak. Pamiętacie to miejsce, jak przyszliśmy jeszcze z tym turem? Że tutaj nikogo nie było, bardzo mało ludzi się kręciło, a teraz zobaczcie. Knajpy pootwierane, raczej takie budy, wózki z jednej i z drugiej strony.
sporo ludzi, a my idziemy jeszcze, no do domu mamy 2 minuty powiedzmy. Mari na kolację bierze sobie szaszłyka z kurczaka, tak wyglądają. On już się grzeje, tutaj jest. 10 000 kosztuje coś takiego, czyli 9 zł. Tak wygląda Mariki kurczak. O, Marice brakuje sosu jakiego, majonezu. Jak kurczak? Dobry. Tutaj widzę, że dzisiaj znowu ta ulica jest ruchliwa. Wczoraj było trochę słabiej, a dzisiaj znowu wszędzie tutaj drinki leją. Promocjon, jak zwykle, patrzcie, 2 za 25 000. My już wróciliśmy do pokoju. Marcin skubie tutaj kurczaka. Robi jakąś potrawkę sobie. Ja już zjadłam szaszłyka na mieście, więc może coś tam skubnę, ale w sumie jestem najedzona tym, co dzisiaj zjadłam. Tu nie skubniesz, na pewno. Tak. No i zrobiliśmy dzisiaj 13 km. Także dosyć sporo bym powiedziała, jak na tę pogodę, która jest. No i dużo też zobaczyliśmy. Jak będziecie w Cartagenie, to obowiązkowo ten fort. To jest dla mnie petarda. Naprawdę czegoś takiego wcześniej nie widziałem. Raczej widziałem, ale nie w takim stylu. Widzieliśmy coś takiego podobnego na Sri Lance. Też był taki portugalski port, z tego co pamiętam, ale ten mi się bardziej podobał. I jakby wyobrażałem to sobie, bo gdzieś tam się interesuję tą historią Karaibów, jak oni to tutaj zdobywali, jak tutaj przybywali ci Hiszpanie. Także no, ciekawa historia, czym więcej człowiek wie, tym jakby lepiej też zwiedza i ma większą świadomość, jak to tutaj wyglądało. Także obowiązkowo. A mi się najbardziej podobało z tego wszystkiego te kolorowe uliczki i murale. Jesteśmy obydwoje zadowoleni. Ja bym mogła połowę czasu spędzić na tym forcie i bym była też zadowolona, aczkolwiek faktycznie muszę przyznać, że jest ładnie i warto go zobaczyć. Jak się człowiek tak zacznie zastanawiać, jak to zbudowane, jak to działało i jak te wojny wyglądały w tamtych latach, no to no kurczę, 180 statków, jak przypłynęli Brytyjczycy, wyobrażacie sobie 180 statków? My teraz jako Polska nie jesteśmy w stanie wysłać tam, nie wiem, 30 gdzieś statków, bo nie mamy nawet tak. A oni w tamtych czasach, i to na przykład tylko do jednego miejsca, do Cartageny, na jedną wojnę wysłali tyle? No szacunek, szacunek. Także dzięki wielkie za dzisiaj. To już wszystko w tym odcinku. Mamy nadzieję, że podobało się, że pokazaliśmy Wam kawałek tej historii i tego, co widzieliśmy dzisiaj tymi naszymi oczami, że udało się nam to przekazać. Ja jeszcze oddam do siebie, że widzieliśmy już małe wioski, widzieliśmy trochę natury w Kolumbii, ale ta Cartagena jak dla mnie jest teraz numerem 1. Ma jakby dużo do zaoferowania. Ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek widzieliśmy takie miasteczko. Tyle widzieliśmy i to jest jedno z piękniejszych miasteczek, moim Tak. zdaniem. Jest co Kolorowych, oglądać. jest co oglądać, jest tutaj co robić i widać, że to życie po prostu tutaj, to miasteczko życiem tętni, tak? Tak, i te mury jeszcze dookoła. Dobra. No. Mari, smacznego. Na razie, trzymajcie się, cześć.